Cześć, witam Was. W tym filmie porównam dla Was kilka mikrofonów. Będą to mikrofony krawatowe, mikrofony typu shotgun, czy mikrofony takie dynamiczne jak ten Rode Procaster. Porównam je po to, żebyście doskonale wiedzieli, jaki mikrofon wybrać, po to, żeby polepszyć dźwięk w swoich filmach. A na końcu filmu znajdziecie poradę, jak polepszyć jakość każdego mikrofonu, dbając o odpowiednią akustykę w pomieszczeniu. No dobra, więc zaczynacie nagrywać filmy na YouTube'a, takie gadające twarze jak ja w tym momencie i pierwszym mikrofonem, z którym pewnie macie styczność, jest mikrofon wbudowany w Wasz aparat, w Waszą kamerę bądź w Wasz telefon. I nie jest to oczywiście najlepszy wybór, ponieważ ten mikrofon zbiera bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, jak na przykład odgłos silnika autofokusa z obiektywu. W tym momencie możecie usłyszeć to doskonale, jeżeli ja się będę zbliżał, oddalał. I ten mikrofon nie jest najlepszej jakości. Jest to mikrofon, który jest często bardzo daleko oddalony od osoby, która mówi. Tak jak w tym momencie, jeżeli spojrzycie, ja siedzę z 1,5 metra od mikrofonu i ten mikrofon nie jest zarówno najlepszej jakości, a najgorsze jest w tym mikrofonie to, że nie możecie go przybliżyć do ust, nie zmieniając pozycji aparatu, więc ten mikrofon powinniście jak najszybciej zmienić na coś lepszego. I pierwszym mikrofonem, który powinniście brać pod uwagę, jeżeli chodzi o update'owanie Waszego zestawu dźwiękowego, jest Rode Video Micro. Jest to prosty, mały mikrofon typu shotgun, który umieszczony na aparacie, a jeszcze najlepiej na statywie typu boom, blisko ust, daje naprawdę bardzo dobrej jakości dźwięk. I to, co teraz słyszycie, to Rode Video Micro. Mikrofon umieszczony jest na aparacie. Nie jest to najlepsze miejsce, na pewno lepiej brzmi niż mikrofon wbudowany w aparat, ale można bardzo łatwo polepszyć jakość tego dźwięku. Wystarczy, że umieścicie ten mikrofon bliżej ust, na przykład na boomie statywowym. Będziecie potrzebować na pewno kabel przedłużający. Jest to kabel Rode VC1 i będziecie potrzebowali także prostego statywu mikrofonowego. Linka także będziecie mieli w opisie pod filmem do tego statywu i dodatkowo będziecie potrzebowali taki prosty uchwyt parasolkowy, który kosztuje naprawdę niedużo i dzięki tym 3 rzeczom będziecie mogli znacząco polepszyć jakość dźwięku w tym mikrofonie. I teraz to, co słyszycie, to mikrofon Rode Video Micro. On jest umieszczony tutaj zaraz poza kadrem. Jeżeli ja zjadę, to będziecie go widzieli. Mikrofon jest lekko nad moją głową i jest skierowany w kierunku moich ust. Dzięki temu mikrofon zbiera dużo lepszej jakości dźwięk niż gdyby był umieszczony na aparacie. Zresztą sami to słyszycie, że jest dużo lepiej. Jeżeli chcielibyście iść krok dalej, jeżeli chodzi o jakość Waszego audio, to polecam Rode VideoMic NTG, mikrofon, który ma już wbudowaną baterię, wbudowane wzmocnienie w sobie i daje dużo lepszej jakości dźwięk niż Rode Video Micro. Koszt tego mikrofonu to jest około 1000 zł. Rode Video Micro 200-250 zł, także różnica 4-krotna. Jednak mikrofon jest naprawdę wart tej ceny i uważam, że jest to jedna z lepszych propozycji, jeżeli chodzi o mikrofony od firmy Rode. I VideoMic NTG ma jedną bardzo ważną rzecz. Ma wbudowane w sobie wzmocnienie, dzięki czemu sygnał dźwiękowy, który przekazuje do aparatu, jest dużo lepszej jakości niż ten z Rode Video Micro. Dlatego od razu słychać ogromną różnicę. I najfajniejsza rzecz w tym mikrofonie to oczywiście to, że oprócz portu mini jack 3,5 mm, ten mikrofon możecie podłączyć przez port USB-C praktycznie do każdego urządzenia. I tak jak tu widzicie, to może być Wasz setup do vlogowania na telefonie, do robienia transmisji na żywo, do nagrywania podcastów i do wszystkiego, co sobie tylko potraficie wyobrazić. Tak samo jest z tym mikrofonem, jeżeli podepniecie go do komputera, możecie prowadzić transmisję na żywo, możecie używać go w Zoomie. Ten mikrofon z łatwością wykrywa każde urządzenie. Dodatkowo macie w tym mikrofonie wzmocnienie, więc niezależnie od tego, jakim telefonem dysponujecie, jaki macie komputer, możecie ustawić ten mikrofon na takie wzmocnienie, żeby dawał on idealny dźwięk, co jest niesamowitym atutem tego mikrofonu. Dodatkowo
On po prostu w łatwy sposób łączy się z wszystkimi urządzeniami i tak jak widzicie, możecie uzyskać naprawdę fantastycznej jakości dźwięk prosto z mikrofonu, co jest niesamowitą zaletą. Dodatkowo ten mikrofon ma także parę funkcji, które tutaj widzicie. Między innymi możecie włączyć High Pass Filter, możecie włączyć ścieżkę Safety Track i możecie płynnie ustawiać regulację wzmocnienia na tym mikrofonie, co naprawdę jest niesamowitym atutem tego mikrofonu. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to wzmocnienie ustawiacie tylko w momencie, jeżeli korzystacie z portu mini jack 3,5 mm, czyli na przykład wpuszczacie sygnał z mikrofonu do aparatu. W innych przypadkach, jeżeli korzystacie z kabla USB-C, jest to wyjście cyfrowe i tutaj jedynie regulację poziomu wzmocnienia tego mikrofonu robicie w aplikacji, którą aktualnie wykorzystujecie do nagrywania i tam po prostu suwakiem głośności ściszacie lub podgłaśniacie ten mikrofon. I załóżmy, chcecie iść o krok dalej niż mikrofon Rode VideoMic NTG czy Rode Video Micro. I tutaj kolejnym krokiem jest oczywiście zestaw bezprzewodowych mikrofonów krawatowych, czyli takiego mikrofonu, jaki ja mam w tym momencie przyczepiony pod szyją i uważam, że jest to w tym momencie najlepszy zestaw, jeżeli chodzi o mikrofony bezprzewodowe, zarówno dla jednej, jak i dla dwóch osób, z kilku względów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego, to zapraszam Was do mojej recenzji tych mikrofonów, wszystkiego się tam dowiecie. A pokrótce powiem Wam, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o tego typu mikrofony. Zaletą tego typu mikrofonów jest bardzo szybka i prosta obsługa, czyli przyczepiacie mikrofon pod szyją i właściwie cały czas macie idealny dźwięk. Oczywiście nie musicie nadajnika przyczepiać pod szyją, możecie doczepić do tego nadajnika taki mały mikrofon krawatowy na kablu, dzięki czemu nadajnik chowacie w kieszeni, a ten mikrofonik jest umieszczony tutaj pod szyją. I zaletą tego mikrofonu jest to, że zawsze Was będzie dobrze słychać. Nieważne, czy się odwrócicie bokiem do aparatu, czy będziecie mówili nawet plecami, siedząc do aparatu, zawsze będziecie mieli idealny dźwięk. Ja mogę oczywiście się oddalić i ten mikrofon cały czas będzie idealnie słyszalny. Ja będę miał cały czas taki sam poziom głosu. Może jedynie kiedy nachylę się do mikrofonu lub będę mówił troszkę do góry, ten dźwięk będzie się zmieniał, ale jeżeli będę starał się trzymać poziom, starał się mówić w taki sam sposób, to dźwięk jest cały czas ten sam. Dodatkowym plusem jest to, że macie dwa takie nadajniki, więc możecie przeprowadzić wywiad z drugą osobą i tak samo jak z mikrofonem Rode VideoMic NTG możecie użyć zarówno wyjścia mini jack 3,5 mm, jak i wyjścia USB-C i podłączyć ten zestaw mikrofonów tak samo do każdego urządzenia, wykorzystać go swobodnie z każdym urządzeniem, które sobie tylko wymyślicie. Plusem tego zestawu jest również wzmocnienie, które te mikrofony mają. Możecie ustawić je dowolnie i tak samo dobry dźwięk uzyskacie jak z tego mikrofonu. Oczywiście charakterystyka tego dźwięku jest zupełnie inna, ponieważ mikrofon jest blisko szyi, więc on zupełnie inaczej zbiera dźwięk niż ten mikrofon typu shotgun. Uważam, że mikrofony typu shotgun dają najbardziej naturalny dźwięk, ponieważ jest on zbierany z pewnej odległości, z takiej, z jakiej słyszy nas inna osoba. Także jeżeli chcecie uzyskać maksymalnie naturalny dźwięk, to oczywiście wybierzcie mikrofony typu shotgun, ale jeżeli zależy Wam na uniwersalności, na szybkości działania, nie chcecie bawić się w dodatkowe rozkładanie statywów z boomem, to mikrofony krawatowe bezprzewodowe są najlepszym wyborem. A to, co teraz słyszycie, to mikrofon krawatowy, tylko że na kablu. To jest Boya BY-M1, mikrofon, który gorąco polecam właściwie każdemu, ponieważ nawet jeżeli macie jakiś bardziej profesjonalny zestaw mikrofonów, to jest to dobra opcja, jeżeli chodzi o backup. Na wypadek, gdyby coś się stało z głównym mikrofonem, to Boya BY-M1 spokojnie może robić za mikrofon taki zapasowy. Kosztuje około 60 zł i łączy się z telefonem, z komputerem, z aparatem. Jedyny minus tego mikrofonu to właściwie ten kabel. Niestety jest on bardzo problematyczny, ponieważ potrafi się plątać, no i przeszkadza. Oczywiście daje on możliwość schowania mikrofonu właściwie pod ubraniem
i doprowadzenia go w taki sposób, jak taki mikrofon na przykład Rode Wireless Go. Niestety mamy kabel, który nas trochę ogranicza, trochę przeszkadza, ale jeżeli nagrywacie filmy w stylu gadająca głowa na YouTube'a, to ten mikrofon naprawdę fajnie się sprawdzi i z czystym sumieniem mogę go polecić. Jakość dźwięku jest naprawdę fenomenalna. W tej cenie nie znajdziecie żadnego innego mikrofonu z taką jakością dźwięku, jaką daje właśnie Boya BY-M1 i bardzo Wam polecam ten mikrofon, żeby go po prostu mieć na zasadzie zapasu, na zasadzie takiego pierwszego mikrofonu. Więc jeżeli rozważacie mikrofon typu shotgun, taki pierwszy Rode Video Micro, to alternatywa dla niego krawatowa to może być właśnie Boya BY-M1. Kolejnym mikrofonem, którym być może będziecie zainteresowani, są mikrofony dynamiczne tego typu. Mikrofony, które wielu osobom kojarzą się z radiem, no i słusznie, ponieważ bardzo często są wykorzystywane w audycjach radiowych. To jest mikrofon Rode Procaster. Ja zdejmę z niego teraz pop filter, żebyście go zobaczyli. To jest mikrofon, który rejestruje bardzo dobrej jakości dźwięk, jeżeli mówi się do niego bardzo blisko. To jest mikrofon, który jest podpięty kablem XLR i jego bezpośrednio nie podepniemy do aparatu czy do komputera. Potrzebujemy dodatkowego urządzenia. Ja korzystam akurat w tym momencie z miksera Rodecaster. Możecie użyć na przykład karty dźwiękowej zewnętrznej i taką kartą dźwiękową najtańszą, która będzie działała z tym mikrofonem, jest na przykład karta Behringer UMC202HD. I to jest dodatkowa rzecz, którą musicie kupić, żeby ten mikrofon działał. Dodatkowo, tak jak widzicie, potrzebujecie jakiegoś ramienia bądź statywu, na którym umieścicie ten mikrofon. Ale, tak jak wspomniałem, niesamowita zaleta tego mikrofonu, on świetnie eliminuje dźwięki z zewnątrz. To jest mikrofon często wykorzystywany przez podcasterów do tego, żeby nagrywać podcasty, ponieważ, tak jak mówię, nie wymaga dobrze przygotowanego pomieszczenia. On naprawdę nawet w kiepskim pomieszczeniu, gdzie jest duże echo, będzie nagrywał bardzo dobrej jakości dźwięk. I w tym momencie słyszycie mikrofon Rode Procaster, który jest podpięty przez mikser Rodecaster do aparatu, tam dźwięk się nagrywa i to, co możecie usłyszeć, to oczywiście fajny efekt zbliżeniowy. Jeżeli będę mówił troszkę bliżej, to ten dźwięk jest taki głęboki. No i to też wygląda, myślę, profesjonalnie, jeżeli będziecie mieli właśnie taki mikrofon. Oczywiście to, co Wam wcześniej wspominałem, to jeżeli oddalicie się od tego mikrofonu, to od razu zauważycie, że ten dźwięk jest dużo cichszy. Więc ten mikrofon świetnie izoluje Was od dźwięków z zewnątrz, także polecam, jeżeli macie głośną okolicę, dzieci w domu, szczekającego psa, głośnego sąsiada, to taki mikrofon do nagrywania filmów jest naprawdę bardzo przydatny. No i to, co słyszycie, to Rode NTG3, mikrofon typu shotgun, profesjonalna półka dla bardzo zaawansowanych użytkowników i osób, które chcą po prostu uzyskać już najlepszej jakości dźwięk. Tutaj dostajecie naprawdę krystaliczny dźwięk, bardzo czuły mikrofon typu shotgun, czyli tam, gdzie jest skierowany, stamtąd zbiera dźwięk i żeby go podłączyć do aparatu, musicie albo użyć zewnętrznego rekordera, albo na przykład takiego miksera, ponieważ wymaga on kabla XLR i zasilania Phantom Power. Także niestety nie będziecie mogli używać go bezpośrednio z aparatem. Najlepszym sposobem, żeby wykorzystać tak wysoką jakość tego mikrofonu, to oczywiście nagrywać wszystko na zewnętrzny rekorder, a później w postprodukcji podmienić ścieżkę dźwiękową z rekordera ze ścieżką dźwiękową z aparatu. No i to jest mikrofon, który umożliwi Wam właśnie umieszczenie tego mikrofonu poza kadrem, dzięki czemu nie macie nic przyczepione, nie musicie nic stawiać dodatkowego. Ten mikrofon po prostu może być niewidoczny. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, zanim oczywiście update'ujecie swój zestaw o nowe mikrofony i inne rzeczy, to powinno być zadbanie o odpowiednią adaptację akustyczną pomieszczenia, czyli odpowiednie wygłuszenie tego pomieszczenia, żeby nie powstawało echo. I ja mam u siebie przede wszystkim dywany, mam pianki akustyczne na ścianach, ale także postanowiłem, że pokażę Wam jeden sposób, który bardzo dobrze u mnie działa i są to panele akustyczne. Panele akustyczne, które mogę w dowolnym momencie rozłożyć i one świetnie niwelują echo, które powstaje w momencie nagrywania jakiegokolwiek filmu.
Takie panele akustyczne rozwieszam na takim zwykłym statywie oświetleniowym, który ma zamocowaną tutaj taką drewnianą belkę do przytrzymywania całej konstrukcji, a wszystko jest połączone ze statywem przy użyciu Manfrotto Superclamp 0,35. Ekran akustyczny to pianka do wyciszania wnętrz i ja ją kupiłem w sklepie Apama, wyciszamy.net. Jest to pianka o wymiarach 2 metry na metr szerokości, o grubości około 5-6 cm, ale oczywiście jeżeli możecie, stosujcie jak najgrubszą piankę, ponieważ ona będzie jeszcze lepiej pochłaniała dźwięki. I tak jak Wam wspominałem, montujemy ją za pomocą klipsów do tej belki drewnianej. I tak jak widzicie, panel jest już gotowy. On naprawdę świetnie absorbuje dźwięki, jest do tego mobilny, możecie go bardzo łatwo złożyć. Pianka co prawda troszkę miejsca zajmuje, ale naprawdę rekompensuje to jakość dźwięku, którą uzyskacie. I najlepiej stosować 2-3 takie panele. Możecie je ustawiać poza kadrem, za aparatem i jeżeli będziecie mówili w ich kierunku, to naprawdę będzie świetna izolacja od echa, które powstaje, jeżeli macie słabo zaadaptowane pomieszczenie. To, co słyszycie teraz, to Rode VideoMic NTG. To jest mikrofon typu shotgun umieszczony na aparacie i on zbiera bardzo kierunkowo dźwięk. Jednak przez to, że wokół tego mikrofonu są pianki, niweluje się delikatnie echo i zaraz usłyszycie porównanie, jak zdejmę te pianki i będzie mikrofon po prostu odsłonięty, to usłyszycie, jak bardzo te pianki wytłumiają, jak bardzo one pomagają w tym, żeby uzyskać czysty i ładny jakościowo dźwięk. A teraz słyszycie mnie dokładnie z tego samego mikrofonu, tylko usunąłem pianki, które były wokół aparatu. Słychać bardziej echo, słychać pomieszczenie, tak jakby rzeczywiście zbierany był dźwięk nie tylko ode mnie, ale też dźwięk, który zbiera się poprzez odbicie od ścian i to też jest rejestrowane w mikrofonie, dlatego bardzo ważna jest adaptacja akustyczna pomieszczenia i dzięki takim prostym piankom akustycznym, dzięki temu, że na przykład rozwiesicie jakieś ubrania wokół aparatu poza kadrem, skorzystacie z jakiegoś koca, który możecie powiesić również na statywie oświetleniowym bądź pościeli, kołdry, dzięki temu w znaczący sposób polepszycie jakość swojego dźwięku i nieważne z jakiego mikrofonu korzystacie, może być to mikrofon wbudowany w aparat bądź taki dedykowany shotgun, zawsze uzyskacie lepszej jakości dźwięk. Ok, no i przyszedł czas na podsumowanie. Który mikrofon ja bym na przykład zostawił, gdybym miał wybrać tylko jeden mikrofon z tych wszystkich mikrofonów? I powiem Wam, bezsprzecznie wybrałbym Rode Wireless Go 2, ze względu na to, że daje mi największą elastyczność, jeżeli chodzi o nagrywanie. Mogę ten mikrofon wykorzystać właściwie wszędzie. Ma on możliwość nagrywania 2 osób, co jest bardzo przydatne na przyszłość, na przykład przeprowadzenie wywiadów w 2 osoby. Mogę go podłączyć do wszystkiego, mogę go z łatwością używać, ponieważ włączam go tylko i on już jest gotowy do działania. Daje mi też najbardziej stały dźwięk i po pierwsze nie wymaga ustawienia boomu mikrofonowego, także zmniejsza nakład pracy, jaki muszę włożyć w tworzenie filmów. Więc jeżeli miałbym zostawić tylko jeden mikrofon, byłyby to mikrofony Rode Wireless Go 2. Jeżeli miałbym rekomendować drugi najbardziej uniwersalny mikrofon według mnie z tego całego zestawienia, to byłby to VideoMic NTG, mikrofon również bardzo uniwersalny, bardzo fajny, jeżeli na przykład nie chcecie mieć niczego przyczepionego pod szyją, nie chcecie mieć mikrofonów krawatowych, albo po prostu chcecie nagrywać filmy w stylu vlogowania i chcecie po prostu też rejestrować dźwięki otoczenia. I te 2 mikrofony Wireless Go 2 i VideoMic NTG mogę z czystym sumieniem polecić praktycznie każdemu. One się będą świetnie sprawdzały. Tak jak mówiłem, to tylko kwestia tego, czy wolicie na przykład umieszczać mikrofon na boomie statywowym, żeby on był blisko i wtedy będziecie mieli bardziej naturalny głos, czy na przykład potrzebujecie szybkości działania bardziej uniwersalnego zestawu, czyli Wireless Go 2.